Zabieramy Was dziś w podróż przez serce Bułgarii, od pamiętającej czasy rzymskie stolicy Sofii, przez majestatyczny monastyr rylski, aż po urokliwy, otoczony piaskowcami i winnicami Melnik. Dzień dobry kochani, zapraszamy na ekspresową wycieczkę po Sofii. Za mną znajduje się budynek dawnych łaźni, który obecnie mieści Muzeum Historyczne Miasta Sofii. Bułgaria słynie z dużej ilości ciepłych wód termalnych. Pod tym względem w Europie ustępuje wyłącznie Islandii. W wielu miejscach można spotkać publiczne ujęcia wody mineralnej, z których licznie korzystają mieszkańcy. Ta przy starych łaźniach jest naprawdę ciepła. I ma specyficzny smak. Ten okazały gmach za moimi plecami to sobór Aleksandra Newskiego, wybudowany na cześć rosyjskiego cara Aleksandra II. Wybudowanie soboru miało również upamiętnić licznie poległych rosyjskich żołnierzy biorących udział w wojnach turecko-rosyjskich, dzięki którym Bułgaria odzyskała niepodległość w roku 1898. Budynek stoi na ogromnym ceremonialnym placu, często wykorzystywanym do wydarzeń religijnych i politycznych. Nawet obecnie trwają przygotowania do jednego z nich. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda cerkiew w środku. Warto uściślić, że w wojnie o niepodległość Bułgarii nie tylko ginęli rosyjscy żołnierze, ale również bułgarscy oraz ukraińscy, mołdawscy, fińscy oraz rumuńscy. I to miejsce również upamiętnia ich wszystkich. Sobór powstawał wyjątkowo długo. Od położenia kamienia węgielnego do jego konsekracji w 1924 roku minęło aż 38 lat. Jego wnętrze jest w stanie pomieścić 5000 osób. Nieco w cieniu katedry Aleksandra Newskiego stoi kościół Hagia Sofia, rówieśniczka swojej konstantynopolskiej imienniczki. A za mną sofijska Hagia Sofia, czyli kościół, który dał nowe imię temu miastu. Świątynia powstała na przełomie V i VI wieku za czasów Justyniana I i stoi na terenie dawnej antycznej nekropolii, którą za chwilę pójdziemy zobaczyć. W swojej burzliwej historii był również meczetem. W XIX wieku zniszczyło go trzęsienie ziemi i wtedy został opuszczony przez Turków. W 311 roku naszej ery w rzymskim mieście Serdica cesarz Galeriusz wydał edykt tolerancyjny. Pierwszy akt prawny w Cesarstwie Rzymskim, który ustanawiał tolerancję religijną dla chrześcijan. A Serdica to późniejsza Sofia. A jak widzicie, obecnie trwają przygotowania do jakiejś wielkiej ceremonii. Jak się później dowiedzieliśmy, trwały tu przygotowania do Dnia Sofii, czyli uroczystych imienin miasta. Ten uroczy budynek za mną to kościół świętego Mikołaja Cudotwórcy rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
Powstał na życzenie pewnego rosyjskiego dyplomaty na początku XX wieku, który obawiał się, że zbawienie jego duszy będzie niepełne, jeżeli będzie modlił się w bułgarskich kościołach prawosławnych. Żółta ceramiczna kostka brukowa to jeden z symboli Sofii. Trafiła tutaj spod Budapesztu na początku XX wieku, by nadać nowej stolicy trochę wielkomiejskiego sznytu. Dzisiaj kostka uznana jest za nieruchome dobro kultury i została objęta ochroną. W Imperium Osmańskim kościoły często były zamieniane na meczety. W tym wypadku mamy sytuację odwrotną. Ten oto XV-wieczny meczet Mehmeta Paszy został zamieniony w XIX wieku na muzeum. Do dzisiaj pełni ono funkcję muzeum archeologicznego. A czego strzegą tradycyjnie ubrani żołnierze? Oczywiście Pałacu Prezydenckiego, ale również rotundy Świętego Jerzego, która znajduje się na dziedzińcu pałacu. Ten rzymski budynek użyteczności publicznej za czasów chrześcijańskich pełnił funkcję kościoła. Za czasów Turków osmańskich był meczetem. Natomiast obecnie ponownie pełni funkcję kościoła Świętego Jerzego. Kościół Świętego Jerzego, inaczej rotunda, to prawdziwy klejnot w koronie tego socrealistycznego kompleksu. Powstał na przełomie III i IV wieku i obecnie jest najstarszym funkcjonującym budynkiem w Sofii. Stacja metra czy stanowisko archeologiczne? W Sofii jedno nie wyklucza drugiego. Ten fragment starożytnej Sterdiki został odkryty w trakcie budowy nowej linii sofijskiego metra. Co ciekawe, tam gdzie prawie 2000 lat temu krzyżowały się Decumanus Maximum i Cardo Maximum rzymskiej Serdiki, teraz krzyżuje się linia pierwsza i druga sofijskiego metra. Mam już przygotowaną chustkę, bo idziemy odwiedzić jedyny funkcjonujący w Sofii meczet, który służy muzułmańskiej społeczności miasta od XVI wieku. Budynek jest dziełem Mimara Sinana, sułtańskiego architekta, który również stworzył meczet Sulejmana Wspaniałego w Istambule. Skoro byliśmy w meczecie, to teraz musimy odwiedzić sofijską synagogę. Budynek jest funkcjonującym miejscem kultu i żeby go odwiedzić, trzeba przejść szczegółową kontrolę. Hi, would like to visit synagogue. Okay, my father. Thank you. Tym razem nakrycia głowy muszę użyć ja, ponieważ wchodzimy do największej sefardyjskiej synagogi w Europie.
Kadima. Kadima, Kadima. Budynek z początku XX wieku ma centralny plan i zdobi go dwutonowy kandelabr. A oto moja małżonka Sofia. Tak mógłby powiedzieć były burmistrz Sofii, gdyż na statui patronki miasta została uwieczniona twarz żony ówczesnego burmistrza. XIV-wieczna święta Petka, czyli święta Piątek. A jak daleko jest Sofii od piątku do niedzieli? O szerokość austro-węgierskiego żółtego bruku. A tutaj znacznie młodsza, bo XIX-wieczna, ale dużo większa, święta niedziela. Czyli po polsku powiedzielibyśmy bardziej święta Dominika. Nasz kolejny cel to ukryty w górskim masywie Rila monaster. To niesamowite miejsce, położone na wysokości 1100 metrów nad poziomem morza, w X wieku było pustelnią świętego Jana Rylskiego. Jego kontynuatorzy założyli tutaj klasztor, którego obecna forma powstała w XIX wieku. Nieregularny dziedziniec monastyru otoczony jest licznymi galeriami mniecich cel. Centralnym punktem monastyru jest XIX-wieczny kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ściany jego portyku są szczelnie pokryte bajecznie kolorowymi freskami. Zobaczmy parę fragmentów. Są ryby, ośmiornice i świnie pożerające ludzkie ręce, albo dziki nawet. Są chłopi jedzący smocze odchody. No open windows, no photo. Okej. Baszta Chrylina to najwyższy i najstarszy obiekt w monasterze rylskim. 23 metry pełne krętych schodów i pułapek chroniły obiekt przed najeźdźcami. A tak się prezentuje średniowieczna baszta obronna z zewnątrz. Odległe miejsca takie jak ten Odległe klasztory takie jak ten odegrały kluczową rolę w przeniesieniu bułgarskiej kultury, języka i religii przez 500 lat tureckiej okupacji. Łyczka? Było coś dla duszy, teraz jest dla ciała i zjemy tutaj dwie tłuste, posypane cukrem, pudrem mekice.
jeżeli tylko te osy nam pozwolą. Taką porcję kalorii można tylko popić czerwonym winem i spalić wspinając się na piramidy, więc naszym następnym przystankiem będzie Melnik. Początki Melnika sięgają czasów średniowiecznych, kiedy to był graniczną osadą i nie ruszając się z miejsca znajdował się raz po bizantyjskiej, raz po bułgarskiej stronie stolicy granicy. Czasy świetności Melnika rozpoczynają się w XVII-XVIII wieku, kiedy to rozwinął się dzięki produkcji wina i tytoniu. Pod koniec XIX wieku miasteczko miało prawie 20 000 mieszkańców. Dziś to niewiele ponad 300. Jego upadek przyniosła filoksera i wojny bałkańskie. Okej, teraz chwilowa przerwa, tak więc zatrzymaliśmy się na degustacji lokalnych 2 szczepów i tutaj mamy Melnik 55, a w tym kieliszku mamy szeroką melnicką łozę. 2 bardzo intensywne czerwone wina. No i co? Degustujemy. Zobaczymy. Wąską uliczką otoczoną murkami wspinamy się w kierunku domu Kordupulowa. Po drodze mijamy ruiny kościoła świętej Barbary i strudzonego wędrowca wymieniającego karty pamięci. I już wchodzimy na dziedziniec największego na Półwyspie Bałkańskim domu w stylu bułgarskiego odrodzenia. Pokój gościnny w tym domu odzwierciedla wielkość i bogactwo rodziny Kordopul. Wyjątkowe w tym pomieszczeniu jest to, że okna wychodzą na wszystkie 4 strony świata. Jesteśmy teraz w tunelach pod domem rodziny Kordopulos. Jest ich tu ponad 200 metrów i ich drążenie trwało 12 lat. Służyło oczywiście do przechowywania wina. Zwiedzanie domu producenta i kupca winnego oczywiście nie może się skończyć inaczej jak degustacją. Melnickie szczepy owocują w gorącej dolinie Struma i dają mocne, aromatyczne czerwone wina, które dobrze znoszą długie dojrzewanie w starym dębie. Dzień dobry kochani. Pogoda jak zwykle nie rozpieszcza. Postanowiliśmy nie czekać dalej na okno pogodowe i idziemy na punkt widokowy na piramidy melnickie. Bo choć zobaczymy, czy Bułgarzy mają imię Igor. Igor to muszą być, tak? Widzę, że jest Iwan. Iwo. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Co za wstyd. Dla pocieszenia nie ma też Magdy. No dobrze. Chodźmy dalej w takim razie. Jeżeli dobrze zinterpretowałam wcześniejszy znak, czeka nas teraz 300 schodów pod górę. Zobaczymy, jak to wygląda.
Dobra, schody się skończyły i teraz prowadzi nas ścieżka. Schody się znalazły. W końcu. No. I co, kochanie, dajesz radę? Daję radę. No chodź, chodź. Robimy deficyt kaloryczny pod czerwone melnickie wino. Dokładnie właśnie tak. Okej. No i wygląda na to, że doszliśmy na taras widokowy. Gdzieś tu w okolicy powinien być mały monastyr. I chyba się do niego zbliżamy. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Myślę, że ta pogoda, te chmury wiszące nad tymi górami dodatkowo dodają jeszcze specyficznego klimatu. Okej, tutaj mamy monastyr, z którego się rozpościera niesamowity widok na Melnik i okoliczne góry. Melnik widać tam na dole, gdzie wskazuje palcem. Monastyr jest otwarty. Można w każdej chwili wstąpić i się pomodlić. A my zobaczmy jeszcze, jak wygląda okolica tutaj z tej najwyższej skarpy. Wow! Coś wspaniałego. Tymi podniebnymi widokami żegnamy się na razie z Bułgarią, bo po drugiej stronie granicy czekają już na nas Saloniki.